co jedzą najmądrzejsi ludzie na świecie. Myślenie sercem. Dlaczego ludzie mają tyle pasożytów, które im zagrażają? Co ty jesz? Czy to nas leczy, czy to nas uzależnia? Dosłownie zalew wiedzy o muchomorach. Chciałbym spróbować tej drugiej strony. Od czego zacząć? Ta strofantyna może przerwać zawał serca. To jest nasza bariera ochronna. To lekarz jest chory, czy to ty jesteś chory? Przyczyny właśnie tych chorób. On powinien wziąć się za siebie sam. Jaja czy larwy pasożytów wokół siebie wszędzie. Jeszcze koguta chyba nie jadłem. Więc powinniśmy tej soli spożywać. Nic tak pięknie nie goi jak sok. Gościem dzisiejszego odcinka jest Barbara Kazana, naturoterapeutka, która wcześniej studiowała farmację na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 28 lat jest jednak wierna naturoterapii. Proste i naturalne metody, które stosuje, przywracają jej pacjentom zdrowie i odporność. Metody te przekazuje w trakcie spotkań, wykładów i warsztatów. Halo, a czy ty jesteś zapisany już do naszego newslettera? Jeśli nie, to warto, bo właśnie przygotowaliśmy kilka bezpłatnych, zdrowotnych bonusów. Żeby je odebrać, wystarczy zapisać się w linku poniżej. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś druga część rozmowy i gościem jest Barbara Kazana. Dzień dobry. Cześć, witaj, Grzesiu. Chwilkę, myślę, że tylko temat, żeśmy tak delikatnie zasygnalizowali, bo co to jest 3 kwadranse rozmowy z tobą, to jak nic, to jak 5 minut, masz tyle wiedzy. No mówię ci, 10 odcinków to by może starczyło, żeby przekazać ułamek tego Myślę, że tak. Dajcie znać w komentarzu, chciała. Czy oglądaliście pierwszy odcinek, jak ta wiedza, czy zastosowana, a w drugim dzisiejszym odcinku zacznijmy od takiego nawet trywialnego pytania, bo przecież dzisiaj wiedzy jest aż zanadto, jest po prostu tego tak dużo. Mówmy, może skupmy się na internecie tylko, może nawet tylko na YouTubie, czyli zawężamy to, że dzisiaj ludzie oglądają setki, nawet tysiące podcastów, filmów i już czasami nie wiedzą, od czego mają zacząć, co mają stosować. I ktoś na przykład dzisiaj nas słucha i mówi tak: kurczę, chodziłem całe lata do lekarza, chodziłam całe lata do apteki, zjadłam dziesiątki lekarstw, może nawet antybiotyków i kurczę, nie czuję się zdrowo. I wydaje mi się, że chciałabym spróbować tej drugiej strony. Od czego zacząć? Jak szukać kogoś? Jak ktoś jest zielony, to jak szukać takiego mentora, który powie mi, od czego zacząć? Jak byś odpowiedziała na takie pytanie? Po pierwsze, jeżeli chcecie, żeby do was przychodziły prawdziwe informacje, to trzeba stać się człowiekiem prawdy. Nie ma innego wyjścia. To jest najprostszy sposób, jedyny. Jesteś człowiekiem prawdy, nie kręcisz, nie oszukujesz, nie kombinujesz, to na tej zasadzie, jaką ty emitujesz energię, ta prawda do ciebie przyjdzie, ona sama cię znajdzie. Więc to jest najprostsze. A druga rzecz, no jeżeli coś robicie przez 10 lat, tak jak mówię, że tam ktoś bierze przez 10 lat lekarstwa i nie jest mu lepiej, no to przepraszam, a czy to nie jest o 9,5 roku za długo? Przecież lek ze swojej definicji no powinien cię wyleczyć, tak? No więc jeżeli bierzesz lek powiedzmy przez 2 tygodnie, powinieneś go odstawić i być wyleczony. No dobra, niech będzie przez miesiąc. Powiedzmy, że lek potrzebuje dłuższego czasu do rozwinięcia swojego działania. Niech to będzie miesiąc. No ale po miesiącu powinieneś ten lek odstawić i być wyleczony. A jak ktoś ci mówi, że masz brać jakieś leki do końca życia, no to trzeba chyba uruchomić swój rozum czy serce, to w co zostaliśmy wyposażeni, te dary i zastanowić się, czy to naprawdę jest lek, czy to nas leczy, czy to nas uzależnia. Czy może ktoś chce nas wydoić? Żebyśmy po prostu kupowali to, a my czujemy się gorzej. No to widzimy chyba po swoim samopoczuciu, co się dzieje po zażywaniu tego leku. No i teraz właśnie taki człowiek, który mówi 10 lat chodziłem do lekarzy, brałem te leki i teraz czuję się gorzej, mam jeszcze 5 innych chorób, no to dlaczego on nie pomyślał wcześniej? Że jeżeli idzie tą drogą i to mu nie służy, no to trzeba tą drogę chyba zmienić. Natomiast jeżeli chodzi o terapie naturalne, no to tak nie jest, bo taki uczciwy naturoterapeuta tak prowadzi swojego pacjenta czy klienta, żeby oglądać go jak najkrócej. Czyli podpowie mu, bo oni nie leczą ludzi. Naturoterapeuci i zielarze ludzi nie leczą, pamiętajcie. Zresztą lekarze też nie leczą, ale mówią, że leczą. Natomiast naturoterapeuci nikogo nie leczą. To polega wszystko na tym, żeby naprowadzić tego człowieka na właściwą drogę, żeby on sam znalazł tak zwany guziczek, zwany cudownym, samonaprawczym mechanizmem, który my wszyscy mamy w sobie, bo zostaliśmy w niego wyposażeni. Żeby tak zadziałać, żeby ten mechanizm po prostu ujawnił całe swoje oblicze i żebyśmy mogli z niego skorzystać, czyli nasza naturalna odporność.
I naturoterapeuta naprowadza tego człowieka na właściwą drogę, ale większość działań ten chory musi podjąć sam. I to się nazywa uzdrawianie. Natomiast lekarze zajmują się leczeniem. I leczenie jest to proces bierny, czyli słuchasz lekarza, zażywasz to, co on ci przepisał, nie interesujesz się tym, co napisane w ulotce i jeżeli czujesz się gorzej, to lekarz ci tylko zmienia lek na lek nowszej generacji, po którym czujesz się jeszcze gorzej. Natomiast jak idziesz do naturoterapeuty i do zielarza, to proces ten nazywa się uzdrawianiem i to w tym procesie to ty musisz zrobić większość rzeczy dla siebie, czyli przeczytać odpowiednie lektury, które ci terapeuta zada. Jak do mnie przychodzili ludzie, to już po pierwszej wizycie mieli 5 książek do przeczytania. I nie mogli w ogóle przyjść na drugą, dopóki nie przeczytali tej najważniejszej z nich, którą pisałam na pierwszym miejscu. Dlatego, że jak nie zrozumie pewnych mechanizmów, czy czegoś, co on powinien dla siebie zrobić, może dla siebie zrobić, jeżeli uzna za słuszne oczywiście, to nie ma po co się pokazywać, bo nie odrobił swojego zadania. Więc to jest proces czynny, w którym taki człowiek wkłada swoje serce, swoje siły w proces zdrowienia, prawda? On sam. Także to są zupełnie 2 inne procesy. A w dodatku też mówiliśmy zawsze ludziom, nie wpadajcie z deszczu pod rynnę, bo czasami ktoś chodzi do lekarza, chodzi, jest mu coraz gorzej i mówi, nie, ja muszę coś zmienić. I co robi? Szuka naturoterapeuty, czyli wpada z deszczu pod rynnę, oddaje się z jednych rąk w drugie ręce. A tymczasem to nie tędy droga. On powinien wziąć się za siebie sam. Owszem, może posłuchać naturoterapeuty, co on ma do powiedzenia, co ma do doradzenia, ale to nie chodzi o to, że przyjdziesz do drugiego człowieka, siądziesz u niego na krześle i powiesz, wylecz mnie. Bo tak bywało. Wylecz mnie. My nikogo nie leczymy. To ty będziesz się leczył sam. Ty chory człowieku, bo to ty jesteś chory, ty znasz siebie najlepiej. I teraz o co pytamy? Jaka jest prawdziwa przyczyna twojej choroby? To on musi powiedzieć. A oni mówią, nie wiem. Jak to nie wiesz? Nie wiem, bo lekarz mi tego nie powiedział. Lekarze nie wiedzą. A dlaczego lekarz mam wiedzieć, jaka jest przyczyna twojej choroby? To lekarz jest chory, czy to ty jesteś chory? Dlatego właśnie są książki, są filmy, są te kanały, między innymi mój kanał, gdzie macie ponad 100 filmów. I właściwie powiem wam, że wszystkie są o przyczynach chorób. O przyczynach? Jak tą przyczynę odnaleźć? Jak ją usunąć ze swojego ciała, czy ze swojego życia, albo z ciała i życia? I co teraz zrobić, żeby po prostu oczyścić swój organizm? Dlatego, że najczęściej taka terapia polega na oczyszczaniu. I tutaj wiem, że są różne poglądy, ale ja uważam, że z małymi wyjątkami taka terapia samego siebie, leczenie samego siebie nie polega na wrzucaniu do swojego organizmu suplementów, zwłaszcza tych sztucznych, zamkniętych w plastikowe pudełeczka, tylko polega na usuwaniu ze swojego ciała tego, co nas zanieczyściło i co nam szkodzi. A jakie najczęstsze widzisz przyczyny właśnie tych chorób, z którymi przychodzą do ciebie pacjenci, klienci, którzy byli przez lata na subskrypcji w farmacji i po prostu wydawali kilkaset złotych miesięcznie? W zasadzie to jest tylko kilka przyczyn chorób. Pierwszą przyczyną w zasadzie wszystkich chorób od samego początku są dzieci w pierwszej dobie życia, czy zaraz po porodzie. I te wszystkie kolejne. Drugą przyczyną jest skażenie żywności i wody. Trzecią przyczyną, już w troszeczkę bardziej dojrzałym wieku, są zęby kanałowo leczone i plomby amalgamatowe. Pasożyty i towarzyszące im zanieczyszczenia, bo pasożyty zalęgają się tylko w takich organizmach, które są podatne na to, żeby się zalęgły. Między innymi w takich, które mają właśnie zaburzoną sekrecję kwasu solnego w żołądku. Bo silny kwas solny właśnie o pH 1,2 do 2 jest niesamowitą barierą, która przeszkadza pasożytom przejść dalej. Dlatego, że tak naprawdę my mamy jaja czy larwy pasożytów wokół siebie wszędzie. Nawet w tym kurzu, który wzbijasz, jak idziesz ulicą. Przecież jak się zrobi wdech, wydech i połknie się wtedy ślinę, to już wprowadzasz do swojego przewodu pokarmowego mnóstwo jaj czy nawet larw pasożytów. Ale ten kwas solny, ten silny sok żołądkowy nie pozwoli im dalej pójść. Unicestwi je. To jest nasza bariera ochronna. Dlaczego ludzie mają tyle pasożytów, które im zagrażają? Dlatego, że właśnie używają tych środków zwanych inhibitorami pompy protonowej, które im nie pozwalają, żeby ich żołądek wydzielał ten silny kwas solny. I to jest tragiczne. To jest tragiczne.
A z pasożytami powinniśmy żyć w symbiozie. To nie znaczy, że mamy się wyczyścić z pasożytów, bo tak nie jest. My od zawsze żyjemy z pasożytami, mamy tych komórek innych z obcym DNA nawet więcej niż swoich własnych, ale powinniśmy żyć z nimi w symbiozie. Czyli powinno być w nas takie środowisko i taka nasza konstrukcja psychiczna, żeby one po prostu spełniały rolę doskonale zorganizowanej firmy sprzątającej. Bo one nas sprzątają, między innymi z metali, tego co nas spada tam z góry. A co masz na myśli konstrukcja psychiczna? No to jest coś takiego, że ten człowiek po prostu nie ma w sobie lęku przed pasożytami. On ma wiedzę. On wie, że pasożyty z nami zawsze były, są i będą i nasze z nimi współistnienie nie ma polegać na tym, że my je tępimy uporczywie non-stop. Tylko, że mamy im zrobić takie środowisko, że im nie będzie się chciało w nas rozwinąć i dawać objawów chorobowych. Bo to chodzi o to, żeby nie dawały objawów chorobowych. One i tak tam będą. I ta konstrukcja właśnie psychiczna to jest to, że się nie boisz tego, że rozumiesz to. No bo wiesz, na strach jest najlepsza metoda zdobyć wiedzę. Bardzo popularny jest w ostatnich latach, myślę, że już można tak powiedzieć, w ogóle cały proces odrobaczania, pasożyty, wszyscy mamy. Często przecież mając swoje zwierzęta, nawet idziemy i trzeba jakiś lek dać swojemu zwierzęciu na odrobaczanie, a my tego nie robimy albo robimy to bardzo rzadko. No i teraz chciałbym, żebyś ty się wypowiedziała w tym temacie, gdzie ta prawda jest? Troszkę o tym opowiedziałaś. Ja ostatnio słuchałem jakiś program, ktoś mi wysłał, że ten lekarz, który się wypowiadał w tym temacie, powiedział, że można sobie ogromną krzywdę zrobić, robiąc odrobaczanie, jakieś oczyszczanie, nie wiedząc, co się robi. Więc tutaj... Zawsze można sobie zrobić ogromną krzywdę, tak samo zażywając jakieś tabletki i nie wiedząc, co się robi. Chociażby te inhibitory pompy protonowej, prawda? Albo statyny. Łykają, bo lekarz przepisał i nie wiedzą, co robią. Naprawdę. Trzeba im przebaczyć, bo oni nie wiedzą, co czynią. Naprawdę. Nie wiedzą, co czynią. Jaką krzywdę sobie robią. Także to dotyczy zarówno naturoterapii, jak i terapii takiej lekarskiej. No więc tak, moje zdanie jest takie, że absolutnie nie powinniśmy się odrobaczać profilaktycznie. Nasze pasożyty mają być po prostu pod kontrolą. My z naszymi pasożytami mamy żyć w symbiozie. One są nam potrzebne. Są potrzebne zwłaszcza w wieku dziecięcym, bo trenują naszą odporność. Trenują nasz system immunologiczny i sprzątają nas z metali, których mamy z otoczenia całą masę. I one to zamykają w swoich ciałach. I teraz dopóki one nie dają żadnych objawów chorobowych, to nie powinniśmy robić nic. Tylko dbać o to, żeby nie namnażały się nadmiernie. Czyli co trzeba jeść? Kiszonki, moi drodzy, kiszonki. Dużą ilość soli, bo to właśnie sprawia, że nasz kwas solny będzie bardzo silny. No bo sól kuchenna, oczywiście ja mówię tylko o takiej soli nie ze sklepu, nie tej ważonej, białej, wybielanej i pełnej jakichś innych dodatków, tylko prawdziwa nasza sól kłodawska, którą akurat dostaliśmy w darze, żyjąc tutaj na tej ziemi, albo ta szara sól z Wieliczki. No więc taka sól niejodowana, nieoczyszczona, to jest prawdziwy dar Boży dla nas. Więc powinniśmy tej soli spożywać jak najwięcej. A co mówią lekarze? No nie tylko lekarze, cały mainstream liczy, ile jest soli. Ale już nie, teraz już nie. Już nie, to się zmieniło. Co masz na myśli mówiąc dużo i jakie to są ilości? Naprawdę dużo. Jak jest ta sól w takich kryształkach dużych, to po prostu połóżmy ją na stole, na talerzyku i niech nasze dzieci to biorą jak cukierki. One intuicyjnie wezmą tyle i będą ssały tyle, ile chcą. A wiesz, że dzieci to uwielbiają? One wolą mieć niż cukierki, wolą mieć te kryształki soli. Takie piękne, grube, ta sól różowa albo biała, szara. No to one sobie podchodzą i ssają. I później zawołają, że chcą pić. No to wtedy można im dać czystą wodę, czy wodę leciutko osoloną, czy kompot, czy własnoręcznie robione jakieś napoje typu lemoniada. Ale sól to powinna być po prostu na stole. I to samo my. My powinniśmy nosić w swoich torebkach, czy wozić ze sobą mały słoiczek, w którym są te kryształy, takie właśnie grubsze kryształy soli. I nawet kilkanaście razy dziennie ssać taki kryształek, czy po 2-3, jak są mniejsze. A nade wszystko po każdym posiłku ssać taką sól. Chodzi o to, żeby właśnie wytwarzał się ten silny kwas solny, bo jeszcze raz mówię, NaCl to jest sól kuchenna, chlorek sodu. A HCl to jest kwas solny, więc tylko wtedy on nam się wytworzy, jak będziemy mieli sól. Sól nigdy nie była białą śmiercią, chyba że masz na myśli tą sól ze sklepu. To tak, to się zgodzę. Natomiast najpiękniej jest to wszystko opisane w książce Borysa Bołotowa Zdrowie człowieka w niezdrowym świecie. Właściwie to
Większa część tej książki jest o soli. Umiejętnym używaniem soli można sobie naprawić nawet zęby, chorujące zęby, szkliwo zębów pękające, słabe. Ta książka jest po prostu niesamowita. Ten człowiek to w ogóle jest człowiek z innej epoki. Już nawet nie powiem, że swoją epokę wyprzedza, tylko jest człowiekiem z innej epoki. Jego historia jest wspaniała i ta książka jest po prostu niesamowita. Otwiera w umyśle tak zwane szufladki, klapki, to co było do tej pory zamknięte. I między innymi właśnie w tej książce on opisał tak zwane enzymy Bołotowa, czyli to jest kwas, który się wykonuje z serwatki mlecznej. Najlepiej, żeby to była kozia serwatka, dlatego że bakterie z serwatki koziej są najsilniejsze. I ten kwas, który ja wam tutaj pokazuję, to wykonajcie sobie sami, bo nie ma nic lepszego, za darmo praktycznie, no bo ile kosztuje litr koziej serwatki? To jest może najwyżej 8-9 zł. No i 3 litry takiej serwatki plus szklanka ziela glistnika, glistnik jaskółcze ziele, plus szklanka cukru i macie za 2 tygodnie właśnie ten płyn, który się nazywa enzymy Bołotowa. I tutaj są najsilniejsze bakterie kwasu mlekowego. Jak będziecie to zażywać, to one wam zasiedlą jelita, a już wiecie co dalej. Po prostu całe zdrowie nasze, również psychiczne, pochodzi z jelit. No więc jak one nam tutaj zasiedlą jelita, no to będziemy doskonale trawić, będziemy doskonale wchłaniać składniki odżywcze. A co najważniejsze, one nie dopuszczą do rozwoju chorobotwórczych grzybów w naszych jelitach. I wy dobrze wiecie, że ja zachęcam, żeby niczego nie kupować, żeby wszystko zrobić samodzielnie. Także uczę tego. Wiecie, że mam kanał na YouTubie i na tym kanale jest filmik, jak zrobić sobie praktycznie wszystko. I nalewkę z zielonych orzechów i właśnie enzymy Bołotowa. Więc macie tam taki film. Jak zrobić enzymy Bołotowa, gdzie krok po kroku pokazuję, jak to wykonać. Basiu, jestem ciekawy, jak wygląda twoja apteczka w domu, bo przecież wiemy, jak te apteczki w domach najczęściej wyglądają, jeśli w ogóle są. Jeśli one są, to najczęściej, a jeszcze jest niestety tak, że tam jest po prostu masa różnego rodzaju syropów, lekarstw, po prostu też przeterminowanych rzeczy, które leżą w jakichś koszykach, no, bo kiedyś się to zażywało i potem się to zostawiało. Ale tutaj widząc te twoje nalewki, jeszcze będziemy pewnie rozmawiać, bo jest kilka jeszcze ważnych tutaj przykładów, to mi się przypomina wieś i moja prababcia Łucja, która też miała różnego rodzaju właśnie nalewki, różnego rodzaju proste rzeczy, a chyba jedynymi tabletkami, które ona miała, to były tabletki z krzyżykiem nowotworowym i nic więcej ona nie zażywała i dożyła 93 lat. Tak, oczywiście. Więc u ciebie to chyba wygląda podobnie. W moim domu nie ma tabletek, w ogóle nie mamy tabletek. Chyba że są to tabletki, które sobie sami zrobimy, bo też mamy tabletkarkę i umiemy sobie ze zmielonych ziół zrobić tabletki. To też można sobie zrobić. Taka tabletkarka nie jest droga. Jak państwo się interesują tym, to można poszukać. Ale trzeba wiedzieć z czego. No i w moim domu apteczka wygląda tak, że właśnie jest nalewka z zielonych orzechów. Ona jest najczęściej używana, no bo ktoś tam przyjdzie, coś tam, czegoś się gdzieś tam najadł, czy nawet zje za dużo czereśni, no to czasem boli brzuch. No to zwłaszcza te starsze osoby czy dzieci, to dostaje od razu nalewkę z zielonych orzechów. Także nie mamy żadnych chemicznych świństw, bo to nie są w ogóle leki dla nas. To jest zwane lekami, ale to nie są leki. No i zachęcam właśnie, żeby wszyscy sobie to robili. Natomiast no, rzeczywiście jest parę rzeczy, których nie możemy sobie sami zrobić i to trzeba po prostu zdobyć skądś. I jednym z takich bardzo ważnych leków jest strofantyna. Strofantyna, ja mówię o niej przy każdej okazji. To jest naturalny glikozyt nasercowy z takiej rośliny tropikalnej, która się nazywa Strophanthus gratus, czyli skrętnik wdzięczny. To jest takie pnącze i z jej nasion robi się właśnie tą strofantynę. I ta strofantyna może przerwać zawał serca w ciągu kilku minut. Na tej zasadzie, że odkwasza mięsień sercowy. Bo zawał to jest takie masywne zakwaszenie mięśnia sercowego. Nie mówię, żeby później nie wzywać karetki i nie iść do lekarza, ale czasami wiesz, że zanim karetka przyjedzie, to już po człowieku, nie? A gdyby to było w każdym domu, no to można by tego człowieka uratować natychmiast. To nie jest tylko, żeby przerwać zawał serca. 2-3 kropelki tego zapobiegają arytmii i leczą arytmię, takie pobudzenie serca,
dają siłę mięśniowi sercowemu, więc jeżeli na przykład ktoś chodzi i męczy się, co chwilę musi usiąść, bo go boli, bo go dusi, nie może nabrać oddechu, to strofantyna też doskonale pomaga. Tylko to już zażywa się inaczej. Jakbyście się Państwo chcieli dowiedzieć więcej, to zapraszam na mój kanał na YouTubie, gdzie są 2 filmy na ten temat o strofantynie i jeszcze jeden na kanale Polskiej Akademii Zdrowia, też pod tytułem Strofantyna przerywa zawał serca. To są całe filmy godzinne poświęcone tylko temu naturalnemu lekowi. No i to można w tej chwili zdobyć z Niemiec na receptę. Natomiast jest to ciekawa historia, dlatego że jeszcze w latach 80., czy może nawet na początku 90., ten oto lek był w każdej karetce pogotowia, w każdym szpitalu, był nawet podawalny pozajelitowo, dożylnie, jak przywieźli pacjenta z zawałem, i był w każdym gabinecie kardiologa i lekarza tak zwanego rodzinnego, a nawet w torbie lekarza, który chodził wtedy do pacjentów. Więc to było znane. I jak ja pierwszy raz o tym opowiedziałam, no to napisało do mnie bardzo wielu ludzi, lekarzy i takich pielęgniarek troszeczkę starszych, które pamiętają dokładnie, jak to się używało w szpitalach i ratowników medycznych, którzy tym właśnie ratowali ludzi. I nagle po prostu to zniknęło. No i jak myślisz, Grzegorz, dlaczego to Przyszło zniknęło? nowe, tak? Dla naszego dobra, wszystko. Miałam taką książeczkę tu cieniutką o tej strofantynie. Widzę, zaraz wam tak. pokażę. Tak, to jest stosunkowo nowa, taka cieniusieńka, taka broszurka. No można sobie tego poszukać w internecie, bo to tak w księgarni nie kupujecie, absolutnie. To jest przecież przed nami to, co jest dobre, to jest ukrywane. No działamy z całą rzeszą ludzi, żeby to na nowo wróciło do aptek. Jak to będzie, zobaczymy. Na razie po prostu każdy musi sobie sam to zdobyć, a zdobywa się to w Niemczech na receptę. Więc popytajcie się swoich znajomych, poszukajcie. Dużo ludzi już o tym wie, wielu już mamy, ja sama mam wiele doniesień o uratowanych ludzkich istnieniach, a wiadomo, że to nie ma ceny. No i w tej broszurce jest cała historia. Do którego roku strofantyna normalnie, oficjalnie była, od którego roku zniknęła, dlaczego zniknęła i wszystko, czego chcecie się o tym dowiedzieć. Także Pamiętam historię Bogdana, który po rozmowie z tobą i również po swoim zawale, gdzie był bliski śmierci i to opowiada przecież tą historię, gdzie wysłano go ze szpitala do domu na 2 tygodnie. Miał się pojawić po 2 tygodniach i później kontakt z braćmi rodzeń, analiza wyników i wysłanie go pilnie do innego szpitala i analiza innych lekarzy w innym szpitalu. Informacja, że nie przeżyłby tych 2 tygodni w takim stanie. No i co, nie rusza się teraz z domu bez strofantyny? Bez strofantyny, tak. No, powiedział, że już kupił kilka, żeby też obdarować najbliższych, tak, bo pamięta, jak to był trudny moment w jego życiu i bez tej wiedzy, bez tych, można powiedzieć, kontaktów, żeby ktoś zweryfikował jego stan zdrowia bardzo dobrze, no nie byłoby go z nami już dzisiaj. Także... No wiesz, to polega na tym, że to trzeba mieć przy sobie. Tak. No bo tak jak z aparatem fotograficznym, nie zrobisz dobrego zdjęcia, jak coś widzisz, akurat nie masz tego aparatu. Dokładnie jest to samo. Jak nie masz tego przy sobie, no to jak cię dopadnie zawał, to on nieraz nie powala człowieka natychmiast, tylko na początku masz pierwsze takie delikatne objawy i potem to się rozwija. Więc jeżeli w tym momencie zażyjesz tą strofantynę sam, albo ktoś, kto ciebie zna i jest z tobą i ci poda, no to jesteś uratowany. Także doniesień o uratowanych ludzkich istnieniach mam po prostu tyle. Nie zliczę już tego. A już nie mówię o tych ludziach, którzy już nie mają arytmii, już nie mają tego migotania, już nie mają takiej przyspieszonej akcji serca, którzy dawniej po prostu szli 5 kroków, musieli usiąść, dyszeli, no, odpoczywali, no i zanim doszli do sklepu, to już mu sklep zamknęli. A w tej chwili, jak właśnie to zażywają, no to jak tam jedna powiedziała mi pani, mamusia lata jak Pershing. No to te słowa mówią same za siebie. To ja troszkę zmienię temat, zmienię pytanie, bo wspomniałaś kilka minut temu również o tym, że dzisiaj mamy żywność dużo gorszej jakości niż lat 20-50 lat do tyłu, kiedy wspominamy, że nasze babcie wtedy po prostu zupełnie inną żywność jadły. To zapytam ciebie, z tą całą wiedzą, z tym oczytaniem. Co ja jem? Co ty jesz? To też jest ważne, no bo przecież nie możemy samymi nalewkami żyć, tak myślę. Nie, no oczywiście. Trzeba się odżywiać, tak, ale odżywiać, a nie żreć. Więc jeżeli was interesuje, co ja jem wyłącznie nieprzetworzone pożywienie i wodę piję ze źródełka i na tej wodzie robię różne rzeczy właśnie. Między innymi enzymy Bołotowa,
bo czasami te enzymy, oczywiście to się robi na koziej serwatce, ale jak z tych gotowych enzymów się odleje litr, to można jeszcze zasilić i rozmnożyć te bakterie, więc dolewamy wtedy litr do tego słoja 3-litrowego, bo to się robi w 3-litrowym słoju i można jeszcze namnożyć te bakterie, więc wtedy też dolewamy tą źródlaną wodę. Oczywiście lemoniady robię, czy kompoty, to wszystko na źródlanej wodzie. Wodę przywozimy sobie ze źródełka. Natomiast jeżeli chodzi o pożywienie, no to dbam o to, żeby to kupować od ludzi, których znam. Mieszkają oni na wsi i wiem po prostu, jak te warzywa uprawiają. I tego nie trzeba mieć dużo. Wystarczy mieć parę kilo buraków, trochę dobrej marchwi, kapustę, z poletka, gdzie wiem, że nie są używane żadne środki chemiczne. Później w sezonie owoce, tylko owoce sezonowe jemy. Później suszone, które sobie sami suszymy, czy ktoś tam ususzył. No jeżeli chodzi o jajka, no to wiadomo, tylko od kur, które biegają u moich znajomych na podwórku i wiem, czym je karmią. No i od czasu do czasu, jak dzwoni moja koleżanka i mówi: Basia, będziemy bić koguty, chcesz? No to oczywiście chcę. Oczywiście chcę. No i wtedy sobie z takiego koguta gotujemy rosół. Ja to jem bez żadnych dodatków, po prostu z warzywami wszystkimi to mięsko i ten rosół, który jest gotowany 8 godzin. 8 godzin. Jeszcze koguta chyba nie jadłem. No, ale rosół z koguta, i to wiesz, z głową i z grzebieniem, ma naprawdę silne właściwości lecznicze. Potrafi wyleczyć człowieka chorego na zapalenie oskrzeli, na zapalenie płuc i nadaje się świetnie też dla maleńkich dzieci chorych i dla kobiet w ciąży, które właściwie jak zachorują, no to z żadnego arsenału leku nie za bardzo można skorzystać, bo chemia oczywiście nie, a z ziołami też trzeba bardzo uważać, prawda, będąc w ciąży. A rosół z takiego koguta z głową i z grzebieniem ma po prostu niezwykłe właściwości lecznicze i tą kobietę wyciągnie w ciągu kilku dni. Dlaczego z głową i z grzebieniem? Dużo ludzi pyta, no w grzebieniu jest kwas hialuronowy i on ma właśnie takie szczególne właściwości. No z tymi łapkami się też gotuje, no to wiesz, to jest kolagen. Tak. Także ten rosół musi być gotowany 8 godzin i muszą być w nim wszystkie warzywa. Wszystko, nawet cebula, czosnek, por, lubczyk, wszystko co macie. Już nie mówiąc tam o marchewce i pietruszce. Ale myślę, że wielu naszych widzów pamięta takie rosoły gotowane właśnie przez ileś godzin. Szczególnie tu na Śląsku, gdzie się gotowało rosół w każdą praktycznie niedzielę, bo taka tradycja. I nie gotowało się go właśnie szybko w godzinę i zupa zrobiona, bo to nie tak, tylko on się gotował i końca nie było. Już przecież w sobotę przygotowano, przecież przypalono tą cebulkę, przecież te wszystkie warzywa tam były. Z tym rosołem też jest ciekawa sprawa, bo to ja w starszych książkach przeczytałam, takich starszych książkach właśnie o naturoterapii zielarskich, że takim rosołem można wyleczyć człowieka z marskości wątroby. Wyobrażasz sobie? Czyli dla lekarzy choroby nieuleczalnej. Właśnie spożywaniem takiego rosołu. Ciekawe. Kiedyś mój kolega zapytał mnie, Basiu, co jedzą bogaci ludzie, czyli ci najbogatsi ludzie na świecie, no bo przecież oni mają nieograniczoną ilość pieniędzy, to przecież mają najprawdopodobniej dostęp też do najlepszego jedzenia na świecie. I to pytanie miałem w głowie. Dziś myślę, że mogę powiedzieć, że wcale nie pieniądze sprawiają, że można jeść najlepiej, bo wiemy na wielu przypadkach, że jak ktoś ma bardzo dużo pieniędzy, to je po prostu bardzo dużo normalnego jedzenia z marketów. Widać te pełne wózki różnego rodzaju przetworzonego jedzenia. Tak często jest, nie zawsze. Wydaje mi się, że chyba trzeba zmienić to pytanie na pytanie, co jedzą najmądrzejsi ludzie na świecie. I ja tutaj tego pytania nie zostawię tak normalnie, tylko zerkam tam w kolejny słój, gdzie widzę, że ty masz najprawdopodobniej muchomory. Dobrze widzę? To są... Tak. Dlaczego? Dlaczego ja was oczywiście nie namawiam, żebyście to jedli. Ja mogę powiedzieć o sobie, że ja to jem. I na przykład jeżeli wiem, że będę miała bardzo intensywny dzień, a śniadanie jem późno. Ja jem śniadanie po tej przerwie takiej 16-godzinnej, czyli najczęściej moje śniadanie wypada około godziny 11:30, 12. Więc jeżeli wiem, że będę miała intensywny dzień i nie będę miała czasu zjeść tego śniadania spokojnie w domu, no to sobie zjadam właśnie taki mały kapelusik muchomora. O, taki mały. I to trzeba bardzo dobrze przeżuwać. To znaczy nie mówię, żebyście wy to robili. Ja to robię. I naprawdę fantastycznie się czuję. Widzicie, siedzę tutaj przed wami, a już sporo tego zjadłam. Więc taki mały kapelusik to jest muchomor czerwony, który oczywiście nigdy nie był trujący.
To wszystko są kłamstwa. My żyjemy w ogóle w oceanie kłamstw. Zdajesz sobie sprawę. Mogę tutaj od razu zadać pytanie, bo pewnie się pojawi marskość na czołach wielu ludzi. No ale przecież słyszeliśmy w telewizji, że ktoś kiedyś idąc do lasu zebrał, zjadł i albo jest bardzo chory, ja nie wiem, co to jest telewizja. Wiesz, nie wiem, co to jest telewizja. Dla mnie są najcenniejsze doświadczenia naszych prababek, babek, znachorek, tych wszystkich kobiet, które przekazywały tą wiedzę. Ta wiedza po prostu została ukryta. To, że ktoś nam powiedział, że coś jest prawdą, to nie znaczy wcale, że to jest prawdą, tylko że nam powiedziano, że to jest prawdą. A my teraz odkrywamy, że żyjemy nie w morzu, tylko w oceanie kłamstw. I zakłamane jest praktycznie wszystko. Nie tylko wiedza medyczna, biologia, chemia, nawet matematyka, geografia. O historii to już nie wspomnę, bo to już tam zostało może 2% prawdy z historii. Więc to samo jest z muchomorem. On nigdy nie był trujący i ta wiedza od jakichś 3 lat po prostu wyszła cała na jaw. Pojawiły się książki, między innymi książka Waldemara Borowskiego, Święty Grzybuk i wiele jeszcze innych. W Kijowie bodajże, jak dobrze mówię, jest co roku festiwal muchomora, gdzie po prostu zielarki mają z muchomora zrobione wszystko. Jest muchomor suszony, jest muchomor w nalewce takiej, wysokoprocentowe, niskoprocentowe, muchomor na sposób syberyjski, kapsułki z muchomora, winko z muchomora. Nasze zielarki też to robią. Także nikogo nie zachęcam, ja tylko zachęcam, żebyście zdobyli wiedzę. Ale to taką wiedzę prawdziwą, tą, która jest gdzieś tam zakopana, a w tej chwili to już nawet nie trzeba daleko szukać, bo to wszystko, wiesz, w tych czasach, które są teraz, w tych czasach ujawnienia prawdy, takiej przez duże P, no to wyszło. Przecież ostatnie lata to dosłownie zalew wiedzy o muchomorach. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale muchomor jest w zasadzie jedynym środkiem, który może uśmierzyć bóle i to fatalne samopoczucie przy boreliozie. Albo ma super działanie przeciwdepresyjne. No więc wracając do mnie. Wy zdobywajcie wiedzę, oczywiście nie wierzcie mi absolutnie w ani jedno słowo, wszystko trzeba sprawdzić, trzeba mieć własny rozum, a przede wszystkim przepuścić wszystko przez to własne serce. Myślenie sercem to jest teraz na topie. Myślenie sercem to teraz będzie w ogóle na ustach wszystkich ludzi. Bo umysł można zmanipulować, serca nigdy. Serce zawsze ci powie prawdę, a twoje ciało też pokazuje, co jest prawdziwe. No więc jak wiem, że mam taki intensywny dzień pracy, no to sobie zjadam właśnie rano na czczo, dokładnie przeżuwając takiego ususzonego i uzbieranego przeze mnie muchomorka. I co on daje? Bo mówisz, że taki masz dzień bardzo pracowity. Bardzo intensywny, pracowity. Na przykład jakieś tam nagrania, czy festiwal, prowadzenie wykładów, spotkania z wieloma ludźmi. Na przykład wiem, że od rana do nocy będę stała na baczność i odpowiadała na pytania ludzi, którzy podchodzą i będą pytać o swoje sprawy zdrowotne. Bo takie akcje są podczas tych właśnie naszych spotkań, festiwali, że ja no po prostu jestem na posterunku od rana do wieczora i ludzie podchodzą i oczywiście za darmo, nie tylko ja, ale inni zielarze udzielamy im porad zdrowotnych według swojej najlepszej wiedzy. No więc często nie mam czasu nie tylko nawet zjeść czegokolwiek, ale nawet w ogóle wyjść do toalety. No więc taki muchomorek daje taką wspaniałą właśnie energię i taką jasność umysłu, a przede wszystkim połączenie, takie proste połączenie z tą całą wiedzą, którą przez lata gdzieś tam zdobyłeś i prościutko można z tego skorzystać. Po prostu od razu nasuwa się to i możesz mówić o tym. Czyli nie muszę się długo zastanawiać, jak ktoś mi zada jakieś pytanie, tylko po prostu ta odpowiedź od razu przychodzi. A jak to jest nie ze mnie, nie z mojego umysłu, tylko jakby z umysłu wyższego, no to ja wiem, że to na pewno będzie dobre, bo to nie jest odpowiedź ode mnie, tylko jestem narzędziem do przekazania tej odpowiedzi. I jak poczytacie Państwo właśnie o muchomorze, to zauważycie, że on to przepięknie umożliwia. Mhm. No to jeśli muchomor, czyli też przekaz medialny, który jest o muchomorach tylko jeden w mediach faktycznie, ale a już nie. Od tych 3 lat jest faktycznie inny, to chciałem dodać, no to od razu zapytam o coś, co też się zmienia. Narracja związana na przykład z marihuaną. Chciałem zapytać, no bo tak, jakie ty masz zdanie na ten temat? A to już od dawna wiedziano. Przecież wiesz, że jak sięgniesz, to trzeba szukać. Widzisz, trzeba szukać. Wszystkie jakieś tam baśnie, bajki, nawet piosenki z dawnych lat pokazują nam, jaka jest prawda.
I ja pamiętam z mojego dzieciństwa piosenkę, którą znałam na pamięć i śpiewaliśmy ją ciągle. Była taka nawet płyta, tam jadą dzieci drogą, siostrzyczka i brat i nadziwić się nie mogą, jaki piękny świat. I jedna z tych zwrotek to jest właśnie coś tam, a w konopiach strach. Czyli w konopiach stał strach na wróble. Żeby wróble nie objadały tych nasionek konopi. Bo konopie rosły wszędzie. Wszędzie. Nawet był taki czas, że trzeba było mieć zakontraktowane konopie, bo one służyły do wyrobu wszystkiego. Do wyrobu tego płótna konopnego na żagle, do okrętów, lin okrętowych. Więc jeżeli ktoś nie miał konopi, a miał ziemię i nie uprawiał konopi, to płacił karę. Wyobrażasz sobie? Płacił karę za to, że nie uprawiał na części tej ziemi konopi. No, tak było. Także widzicie, kolejna propaganda, kolejny fałsz. Ale to tylko nam daje właśnie do myślenia, jaką drogą należy podążać. Szukajcie tego, co było dawniej, a przede wszystkim jak chcecie się dowiedzieć prawdy, to patrzcie, dokąd płyną pieniądze. Od kiedy te konopie, no ty mówisz tu marihuana, ale mówimy konopie, prawda, bo to jest ta roślina, od kiedy tego zabroniono uprawiać i co się stało później, co weszło w zamian. No patrzmy na to. A co było z makiem? To samo. Przecież kiedyś, nie pamiętasz? Ja pamiętam dokładnie, jak jeździłam na wieś do mojej rodziny, bo mieliśmy rodzinę na wsi, to przecież tam było całe pole maku, tak, ale tego maku lekarskiego. A teraz nic. I były czasy, to też mi ludzie opowiadali, że takie lotne brygady latały gdzieś tam i sprawdzały, kto mak uprawia. Tak. I natychmiast jak ten jastrząb z góry i kosili wszystko, jeszcze kary. Bo ktoś tam sobie śmiał maleńkie poletko maku lekarskiego gdzieś na swój własny użytek mieć. Także to wróci, wszystko już wraca. I oczywiście konopie nigdy z ludzkiej świadomości nie zostały wyparte i jak były rośliną leczniczą, tak są i będą i prawda po prostu będzie wychodziła na wierzch. Ten czas prawdy faktycznie jest, dużo się zmienia. Ktoś nawet ostatnio mówił, myślę, że kilka osób o tym mówiło, że ten 2024 szczególnie będzie takim rokiem obfitym, takim naprawdę rokiem zmian i wszystkich zmian, nie tylko tu, no przecież widzimy też ogromne zmiany też na słońcu, co tam się dzieje, więc to wszystko też wpływa. To ostatnie pytanie, bo chyba o to nie zapytałem, a widzę, że jakaś zielona roślina też tutaj jest z boku. Jeszcze tylko zakończę tam ten wątek. Bardzo mnie to cieszy, bo ja prawdę miłuję i jestem człowiekiem prawdy i uważam, że właśnie nieprzypadkowo znalazłam się w tych czasach i w tym miejscu, gdzie tą prawdę naprawdę można mówić. No bo po prostu o to poprosiłam, że jeżeli tu przyjdę jeszcze raz, to tylko w takich czasach, gdy ujrzę triumf prawdy. No a co to za roślina? Tak. To jest żyworódka. To jest żyworódka kalanchoe. Jest to roślina, którą uważam powinien mieć każdy na wszystkich swoich parapetach. A dlaczego? Powinniśmy mieć plantację żyworódek, uprawę żyworódek na wszystkich swoich parapetach. Dlatego, że ta roślina to jest prościuteńka w uprawie roślina lecznicza, którą można sobie pomóc natychmiast. Na przykład masz katar, nagle zaczyna ci lecieć z nosa. No to bierzesz, jak już masz oczywiście wyrośnięte, bo to są szczepki, które ja dla ciebie przywiozłam. Zaraz ci je wręczę. Dziękuję. Więc jak już mamy takie duże te rośliny, one są duże, mają takie wielkie liście. Niektóre liście są wręcz takie, na takich jeszcze szypułkach mięsistych. I to jest żyworódka kalanchoe. To jest akurat kalanchoe daegremontiana. I wtedy bierzesz taki liść żyworódki, trzeba go umyć z kurzu czy wytrzeć i wyciskasz z niego sok. Nawet może za pomocą swoich czystych palców. Albo przez tą praskę do czosnku. Chociaż to już gorzej, bo ona jest metalowa, więc lepiej czystymi palcami do kieliszka. I teraz nabierasz do szklanego zakraplacza parę kropel tego soku i do nosa sobie dajesz 2 krople. Trzeba się na chwilę położyć, czy odchylić głowę, wciągnąć mocno. Tu sobie jeszcze tak pomasować. I dosłownie po chwili zaczynacie w nosie tak kręcić i kichasz 10 razy. Wysmarkujesz to wszystko, musisz to po prostu wysmarkać w chustkę i zrobisz tak 2-3 razy i po katarze. I ci się choroba w ogóle nie rozwinie. Następna rzecz.
masz jakieś otarcie skóry, czy twoje dziecko ma, czy maleństwo takie, szczególnie niemowlaczek, no ty masz takie maleńkie dziecko, no to tym bardziej powinieneś mieć taką żyworódkę, bo wiadomo, że dziecko za chwilę zacznie raczkować, zacznie tu wsadzi palec, tam się gdzieś otrze, tu upadnie, prawda, zedrze sobie skórę na nosku. No to bierzesz od razu ten sok z żyworódki i smarujesz wszystkie uszkodzenia skóry. Nic tak pięknie nie goi jak sok z żyworódki. Trzeba zrobić jakiś okład, na przykład na jakieś stłuczone miejsce, czy jakieś zranienie. No to na całą noc można na gaziku jałowym przyłożyć właśnie sok z liścia żyworódki i zawinąć tylko lekko bandażem elastycznym. Boli gardło. Bierzesz kawałek liścia żyworódki, przeżuwasz i połykasz tą kwaskowatą ślinę. Boli żołądek. Robisz to samo. Tylko oczywiście ja wiem, co państwo zaraz powiedzą. Ja już dawno te plotki zdementowałam, że są dwie żyworódki, że jedna jest rośliną leczniczą, druga trującą. To oczywiście jest bujda. Nie mamy czasu tutaj mówić. To jest tylko powiedziane po to, żebyśmy nie używali tych prostych, darmowych środków leczniczych do terapii siebie i swoich rodzin. Prawda? Żeby ukryć przed nami tą prawdę, że lepiej pójść do apteki i coś tam sobie stamtąd kupić za pieniądze. A to mamy za darmo, no więc będą wam mówić, że to jest roślina trująca. Nie jest. Nie jest. Może być tak samo trująca, jakbyście zjedli, nie wiem, za dużo listków mięty czy kapusty. No to też jak człowiek zje za dużo naraz, to go będzie bolał brzuch. Więc nie jest. Jakbyście chcieli więcej informacji na ten temat, to też na moim kanale na YouTubie są 2 filmy. Czy ta roślina jest trująca? O żyworódce wszystko. No, także rozstać sobie w domu. Ona jest w ogóle niewymagająca. Możesz na razie posadzić wszystkie w jednym pudełku, dać byle jakąś ziemię taką z podwórka. A później jak już te roślinki będą większe, to każdą posadź do innej doniczki i niech sobie stoją na parapetach i niech rosną. Nawet jak czasem zapomnisz podlać, to też nic się nie stanie. Dobrze, dziękuję. Zabieram ze sobą do domu. Myślę, że niezależni weryfikatorzy na YouTubie będą mieli dzisiaj dużo do pracy, więc pomóżcie nam, żeby ten film po prostu dotarł tam, gdzie ma dotrzeć. Wyślijcie znajomym, dajcie lajka, dajcie jakiś komentarz. Napiszcie w ogóle, czy chcecie ponownie tutaj Basię na naszym kanale, bo mnóstwo wiedzy, potężna ilość doświadczeń, historii. Myślę, że my moglibyśmy nagrywać dzisiaj cały dzień i mało by było jeszcze. No jeżeli już kończymy, to jeszcze coś wam pokażę, że... Tak, na zakończenie jeszcze jakaś książka jedna będzie? Tak, to są akurat 3 książeczki mojego autorstwa. Tak. Porady naturoterapeutki, 1, 2 i 3, gdzie jest zebrane naprawdę sporo wiedzy. To są właśnie moje doświadczenia. Ja przez 3 lata odpowiadałam na pytania czytelników w takim miesięczniku Zdrowie bez leków. I większość tych pytań i moich odpowiedzi jest tutaj zebrana i to są naprawdę bardzo przemyślane odpowiedzi, więc wielu z państwa znajdzie tutaj dla siebie to, co trzeba. A ta pierwsza książeczka to jest wszystko o przyczynach chorób, o tych prawdziwych przyczynach chorób, o tych, o których wasz lekarz nie wie. Jakimś cudem. A tak może być. Coraz więcej świadomych lekarzy również, więc też to jest odcinek również dla nich. Basiu, bardzo ci dziękuję za wizytę i za mnóstwo wiedzy. A dla was co? Dla was myślę, że bądźcie zdrowi, ale przede wszystkim korzystajcie, bo sam nagrany odcinek nic nie da, jeśli nie będzie to. Korzystajcie z tych dóbr natury, bo one są w zasięgu ręki i są po prostu za darmo. I dlatego być może są przed nami ukrywane. To znaczy nie być może, na pewno. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia.